Jesteśmy w Arktyce, gdzie prowadzimy poszukiwania reliktów z czasów bitwy o Narvik. Wow! Gdy Polacy z 2 Batalionu Strzelców Podhalańskich wchodzą rankiem do osady, ich oczom ukazuje się potworny widok. Szliśmy przez Golgotę płonących budynków, jęków rannych i porozrywanych ciał ludzi. Ekipa obiera kurs na półwysep Ankenes. Przybywa do miejsca zwanego Grindiot, gdzie 16 maja 1940 roku lądowała polska brygada. Stamtąd zespół udaje się do Hokvik, gdzie w trakcie bitwy znajdowała się kwatera główna samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Okolice Narviku usiane są opuszczonymi bunkrami i zapomnianymi miejscami. Żeby znaleźć je wszystkie, potrzebujemy lokalnego przewodnika. Będzie nim Polak mieszkający w Narviku, pasjonat historii, Eugeniusz Krzemiński. Czołem. Cześć, witam Tomku. Pod koniec kwietnia 1940 roku sytuacja aliantów w południowej i środkowej Norwegii stała się krytyczna. Podjęto decyzję o wycofaniu wszystkich sił francusko-brytyjskich spod Namsos. W trakcie ewakuacji francuski niszczyciel Bizon i brytyjski niszczyciel Afridi zostały zatopione przez Luftwaffe. Zorganizowany norweski opór wojskowy w południowej i środkowej części kraju dogasał. Jedynie w Norwegii Północnej z ogromnym trudem zdołano utrzymać pozycję. 7 maja 1940 roku, gdy polska samodzielna brygada strzelców podhalańskich lądowała w Harstad, w brytyjskim parlamencie rozgorzała 3-dniowa debata na temat sytuacji w Norwegii, która przeszła później do historii jako debata norweska. To w jej rezultacie, po głosowaniu nad wotum nieufności, 10 maja rząd Chamberlaina podał się do dymisji. Premierem Wielkiej Brytanii został Lord Admiralicji Sir Winston Churchill. W inauguracyjnym przemówieniu 13 maja wypowiedział pamiętne słowa: „Mogę wam obiecać tylko krew, znój, pot i łzy”. W tym czasie z Trondheim w kierunku Norwegii Północnej wyrusza niemiecka odsiecz. Druga dywizja górska generała Feuersteina pokonuje w krótkim czasie ogromny dystans w obszarze uważanym dotąd za nieprzekraczalny. Na jej drodze w rejonie Bodo, Mo i Mosjen stoją jedynie niewielkie siły 5 brytyjskich samodzielnych kompanii pułkownika Gabinca. W alianckim sztabie zapada decyzja o przerzuceniu na południe brytyjskiej 24. Brygady Gwardii. Ich dotychczasowe pozycje należącym na południe od Narviku półwyspie Ankenes ma przejąć samodzielna brygada strzelców podhalańskich. 15 maja 1940 roku zostaje trafiony niemiecką bombą płynący do Bodo polski okręt handlowy MS Chrobry z batalionem Irlandzkiej Gwardii na pokładzie. Zginęło wielu przewożonych żołnierzy oraz 12 polskich marynarzy. Statek płonął przez wiele godzin. 2 dni później wpadł na mieliznę krążownik Effingham z batalionem południowo-walijskim. Obie jednostki musiały zawrócić do Harstad. Jedynie wysłany 2 tygodnie wcześniej batalion szkocki dotarł do celu bez przeszkód. W nocy z 15 na 16 maja norweskie kutry przerzucają Polaków z wyspy Hinnøya na półwysep Ankenes. Z Bjergviku wypływa im na spotkanie odłączony wcześniej 2 batalion. Żołnierze z pokładu kutrów obserwują mijany w oddali schodzący w morską toń półwysep i jego portowe zabudowania, Narvik. Skręcają na południe. Za głębokim i wąskim fiordem widać światła osady, to Ankenes. Flotylla skierowała się do prowizorycznej przystani i wówczas rozszalał się zmasowany ostrzał. Wskutek nieporozumienia brytyjski oficer marynarki, zamiast okrążyć półwysep, skierował statki wprost do zajętej jeszcze przez Niemców osady. Na szczęście flotyli udaje się w porę zawrócić i wyładować bezpiecznie cały batalion w Grindiot. Nazywam się Eugeniusz Krzemiński.
Mieszkam w Narwiku od 13 lat. Jestem pasjonatem II wojny światowej, a dokładnie bitwy o Narwik i losów samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. I chciałbym Wam tutaj pokazać wyjątkowe miejsca dookoła Narwika. Eugeniusz, zanim tutaj przylecieliśmy, wspominałeś o jakimś swoim nowym projekcie, ścieżce na Ankenes. Czy mógłbyś więcej opowiedzieć na ten temat? Tak, jestem pomysłodawcą takiej, można powiedzieć, atrakcji turystycznej, turystyczno-historycznej, ponieważ będzie to ścieżka śladami samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Będzie ta ścieżka wiodła do wzgórza 295, tam gdzie się rozegrały kluczowe dzieje, raczej walki o samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich z niemieckimi jednostkami. W tej chwili jestem już na tak dość zaawansowanym etapie, ponieważ już są rozmowy z Urzędem Miasta odnośnie wytyczenia trasy, oznakowania. Także jest wszystko na dobrej drodze. Brzmi fantastycznie. Mam nadzieję, że będziemy mogli już niebawem przejść się tą ścieżką i odwiedzić te miejsca, które na razie znasz tylko Ty, a my wszyscy chętnie byśmy się więcej o nich dowiedzieli. Tak, myślę, że już niedługo. Plan jest taki, żeby w następnym roku, w maju, gdy będzie kolejna rocznica bitwy o Narwik, myślę, że będzie otwarcie tej ścieżki i będzie można już samodzielnie sobie wyjść i zobaczyć. Będę chciał Wam też pokazać dzisiaj. Super, trzymamy wszyscy kciuki, no i co, ruszamy w trasę. Zapraszam. Znajdujemy się w miejscu Grynior, gdzie wylądowała nasza samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Tutaj cały swój osprzęt i między innymi muły wyładowali i z tego miejsca przeszli do Hockvik, gdzie przejęli po Anglikach wzgórze Ankenes. W pierwszej kolejności w Gryniort wyładowano kompanię samochodową kapitana Zdzisława Krzemińskiego. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich była jednostką zmotoryzowaną, dysponując 205 pojazdami, z których jedynie 167 dotarło do Norwegii. Wyładowano 22 samochody osobowe o udźwigu do 500 kg, przeznaczone jako pojazdy sztabowe, łączności i sanitarne. Ambulansów do przewożenia rannych brygada w ogóle nie otrzymała. Resztę taboru stanowiły różnego rodzaju półciężarówki, francuskie o udźwigu do 1,5 tony oraz amerykańskie 2-tonowe Dodge. Wszystkie one pozostały w Harstad, gdyż małe rybackie kutry nie były w stanie ich zabrać. Ponadto statek transportujący 9 potężnych 3-tonowych Citroenów wyładowanych sprzętem saperskim nigdy nie dotarł do Norwegii. W ten oto sposób kapitan Krzemiński został de facto dowódcą kolumny samochodowej bez samochodów, a porucznik Jan Walter i inni saperzy pozbawieni sprzętu. Transport musiał opierać się więc na zwierzętach. Polska brygada na wzór strzelców alpejskich otrzymała na stan 196 mułów. W bardzo złej kondycji trafiły pod skrzydła weterynarzy kapitana Dominika Jastrzębskiego, z którymi nie chciały się później rozstać. Problemy z rozładunkiem sprawiły, że ostatecznie brygada nie dysponowała dla nich jukami, więc z ograniczonym sukcesem stosowano je jako zwierzęta pociągowe. W Hockvik generał Bohusz Szyszko ulokował dowództwo i sztab, będące mózgiem całej brygady. Jej układ nerwowy stanowiły jednostki łączności. Wyposażone były jednak w stare i zawodne radiostacje R-17 i R-22. Drużyna łączności w każdym batalionie posiadała po 4 telefony polowe typu TM-32 z zaledwie 6-kilometrowym zapasem kabla. W praktyce więc łączność opierała się głównie na gońcach oraz jednym małym norweskim hydroplanie, a z okrętami na morzu przy pomocy francuskich lamp sygnałowych D10. Problemy te wspominał w wywiadzie dla Radia Wolna Europa generał Zygmunt Bohusz Szyszko. W skład wojsk ekspedycyjnych weszła Brygada Podhalańska jako jednostka już zorganizowana i przygotowana do działań w terenie górzystym. Brygada składała się z 2 półbrygad po 2 bataliony w każdej. Liczyła około 5000 żołnierzy. Uzbrojenie i umundurowanie miała francuskie. Własnej artylerii brygada w ogóle nie posiadała. Najgorzej przedstawiała się sprawa łączności.
Radiostacji było mało i przestarzałych typów, które często zawodziły. Transport samochodowy był wystarczający. Mieliśmy natomiast trudność z mułami. Muły to był środek transportowy jeszcze dla naszych żołnierzy nieznany. Trzeba było dopiero się przyzwyczaić, obchodzić z nimi, nauczyć się opanować ich zgryźliwość i niechęć do ludzi. Krótko po lądowaniu pojawili się pierwsi ranni. Do rannego podbiegali sanitariusze oznaczeni opaskami z symbolem Czerwonego Krzyża. Z torby sanitarnej podawano mu morfinę z zakończoną igłą tubki i zakładano opatrunek. Następnie transportowano go na noszach do sztabowego punktu sanitarnego pod kierownictwem podporucznika Masibrockiego. Stamtąd samochody wywoziły rannych do brytyjskiego ambulansu polowego. Do 158 walijskiego ambulansu polowego dołączają dwie siostry PCK, Stefania Gorczyńska i dr Jadwiga Zielińska. Gdy bomby Luftwaffe spadają na budynek szpitala, dr Zielińska wykazuje się niezwykłą odwagą. Później z rąk naczelnego wodza otrzymuje za ten czyn Krzyż Waleczny. Od rana 16 maja polska brygada wychodzi na pozycję. Pierwszy batalion wyrusza w kierunku masywu górskiego, by zluzować francuskich chasseurs alpins. Drugi zajmuje pozycję między wzgórzami 405 a 295, zastępując wojska południowo-walijskie. Nieposiadającym własnej artylerii Polakom, brytyjscy gwardziści zostawiają parę brytyjskich 25-funtowych haubico armat. Dwa pozostałe polskie bataliony pozostają w odwodzie. Heintle Junkersy z 26. oraz 100. eskadry Luftwaffe z Trondheim przeprowadzają codzienne naloty na polskie pozycje. Obok bomb na głowy Podhalan sypią się ulotki. Patrole Gebirgsjäger ustawiają pisane łamaną polszczyzną tablice namawiające do dezercji. Na lep niemieckiej propagandy łapie się 8 żołnierzy, 6 narodowości ukraińskiej i 2 Polaków. Wkrótce rozpoczyna się także regularna wymiana ognia. Polegli podhalańczycy grzebani są na cmentarzu w Hobbit. Znajdujemy się w miejscowości Hokwik, na cmentarzu, gdzie jest polska kwatera żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Leżą tu też razem z żołnierzami polscy obywatele, którzy zginęli tutaj w Norwegii w latach 1940-45. Zanim stanął tu ten pomnik, był tutaj zwykły, prosty drewniany krzyż z kapliczką zbity przez żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Czy wiemy, co się stało z tą kapliczką i z tym krzyżem? Tak, ten krzyż z biegiem czasu po prostu się złamał i muzeum go przejęło, a dokładnie tą samą kapliczkę i tam takiego orła wyrzeźbionego, którzy koledzy to wyrzeźbili i zrobili całą tą kapliczkę. I to było eksponowane w starym muzeum bitwy o Narvik. W tej chwili ta kapliczka leży w muzeum w magazynie. Nie jest eksponowane w muzeum teraźniejszym, które jest. Warto by było w jakiś sposób może wydobyć ją z tego magazynu i być może przekazać w jakieś miejsce pamięci w Polsce. Tak, są prowadzone rozmowy z dyrektorem muzeum, dokładnie 21. Brygada Strzelców Podhalańskich ubiega się o to, by wypożyczyć na jakiś okres i wyeksponować u siebie w swojej izbie pamięci. Miejmy nadzieję, że im się to uda. No, ja też mam nadzieję, że im się uda. Jesteśmy w Ankenes. Tutaj odbył się słynny rajd Łady Łobarzewskiego. Jak to wszystko dokładnie przebiegało? Nasi żołnierze dostali wiadomość, że już nie ma Niemców w Ankenes i wysłano tutaj patrol motocykli. Nasi żołnierze
wjechali tutaj na pełnej parze, myśląc, że nie ma jednak żołnierzy, a Niemcy się nie wycofali, byli tutaj i w pewnym momencie zostali zaskoczeni. Nie wiedzieli, co się dzieje. Wpadły tutaj nasze motocykle, zrobili rundkę i zobaczyli, Niemcy niczym się pozbierali, zaczęli do naszych żołnierzy strzelać. No to nasz patrol się wycofał. Niestety jeden motocykl został trafiony, przewrócili się kierowca i pasażer, schowali się do jednego z domów. Gdy się nasi żołnierze, reszta patrolu się zorientowała, że nie ma jednego motocyklu, zawrócili i z powrotem przyjechali, odbyli naszych żołnierzy i wrócili z powrotem do Hokwik. To musiała być naprawdę brawurowa i szalona akcja. Tak, jestem pełen podziwu, no naprawdę to było niesamowite. 18 maja z brytyjskiej admiralicji przychodzi błędna informacja, iż Niemcy opuścili Ankenes. Na rozkaz dowódcy pierwszej półbrygady motocyklowy pluton zwiadowców porucznika Jerzego Łady-Łobarzewskiego wykonuje śmiały wypad na miasto. Na najwyższych obrotach silników wpadają w sam środek Ankenes. Zszokowani Niemcy początkowo nie stawiają oporu, po chwili jednak rozpętuje się piekło. Złapani w krzyżowy ogień Polacy tracą kilka motorów, ranni walczą w osamotnieniu, wykorzystując do obrony zabudowania. Porucznik Łada zawraca resztę plutonu, wjeżdżając na powrót pomiędzy płonące budynki. W końcu po całym dniu walki wszyscy wydostają się z matni, unosząc ze sobą na motorach 4 rannych kolegów. Brygada Podhalańska dysponowała łącznie 70 motocyklami, z których jedynie 3 nie dotarły do Norwegii. Większość z nich to francuskie Tero 500 o słabym 11-konnym silniku. Wyposażone w kosz dla uzbrojonego w RKM pasażera, ledwie wtaczały się pod górę. Mocniejsze 18-konne terenowe Tero 750 radziły sobie znacznie lepiej. Pozostałe kilkanaście maszyn stanowiły różne motocykle solo, francuskie René Gillet oraz amerykańskie Indian i Harley Davidson. Podczas gdy strzelcy podhalańscy wchodzili do akcji na półwyspie Ankenes, na położonym na południu płaskowyżu Stien, osamotniony batalion szkocki nawiązał już walkę z forpocztą II Dywizji Górskiej generała Feuersteina. Będące prekursorami komandosów, brytyjskie samodzielne kompanie wysadzają mosty i prowadzą działania opóźniające. Siłom pułkownika Gaddinsa nie udaje się jednak na długo zatrzymać prących w kierunku Narwiku niemieckich posiłków. Czas zaczął teraz działać na niekorzyść aliantów. Pozbawiona ciężkiego sprzętu i części wyposażenia, bez dostatecznych środków łączności i wsparcia z powietrza, samodzielna brygada strzelców podhalańskich w trudnym arktycznym terenie musiała stawić czoła elicie górskiej nazistowskich Niemiec. Jutro ekipa wyruszy na niedostępne, pokryte śniegiem dzikie wzgórza Ankenes w poszukiwaniu reliktów tamtych wydarzeń. Magazyny w muzeach zawierają setki tysięcy artefaktów, które nigdy nie ujrzą światła dziennego. Gdyby trafiły one najpierw do nas, ucieszyłyby oczy wszystkich widzów tego kanału. Jeśli chcesz przekazać nam swoje pamiątki, dane kontaktowe znajdziesz pod tym filmem, a my z chęcią kiedyś opowiemy ich historię.